Dzisiaj pokażę Wam, jak bardzo prosto zrobić maść z suszonego żywokostu. Do tego celu potrzebuję 10 do 50 gramów suszonego korzenia żywokostu i 200 gramów smalcu gęsiego. Tym razem ja zrobiłam z 10 gramów suszonego żywokostu taką słabszą maść, dlatego że chciałam taką wypróbować. Okazało się, że też zadziałała, ale następnym razem spróbuję zrobić też mocniejszą z 50 gramów żywokostu. Najpierw do młynka wsypuję 10 gramów suszonego korzenia żywokostu, żeby go lekko zmielić. I już mamy zmielony korzeń żywokostu. Teraz ten zmielony korzeń przesypuję do kubeczka i troszeczkę skrapiam spirytusem. Odrobinę dosłownie, żeby lepiej wydobyć substancje czynne. Jeszcze troszeczkę. I lekko zamieszać trzeba, żeby to wszystko ładnie przeszło. I zostawię w ten sposób na około 5-10 minut. Skropione spirytusem. Smalec przekładamy teraz do garnuszka, żeby go lekko stopić. Jak widać, smalec gęsi ma taką konsystencję dosyć miękką, ale do zrobienia maści trzeba go lekko stopić. Teraz podgrzewamy na małym gazie i mieszając czekamy, aż się lekko stopi. Kiedy smalec jest już stopiony, możemy dodać naszego żywokostu skropionego spirytusem. Więc teraz dodaję naszą papkę z żywokostu i dokładnie mieszam. I teraz na małym gazie podgrzewamy to około pół godziny. Dbamy o to, żeby nie była za wysoka temperatura, żeby tutaj to się nie gotowało. Cały czas mieszamy, żeby też nie przywarł żywokost do dna garnuszka. Minęło 15 minut. Nadal podgrzewamy na małym gazie. Staramy się nie dopuścić do wrzenia. Już minęło pół godziny. Teraz zostawiamy pod przykryciem do wystygnięcia i na około 24 godziny, żeby się macerowało w tym tłuszczu. A jutro pokażę, co dalej. Po upływie 24 godzin ponownie podgrzewam smalec gęsi razem z żywokostem. Jak się wszystko dokładnie rozpuści, to znaczy nasz smalec porządnie się rozpuści i się połączy z żywokostem, to przeleję do przygotowanych wcześniej słoiczków. I już smalec się rozpuścił. Za chwilę będziemy przelewać. I przelewamy najpierw do większego słoiczka. Smalec gęsi z żywokostem po maceracji jest już przelany do słoiczka. Teraz jak chcecie, to można porozlewać sobie do mniejszych słoiczków. Ja mam taki jeden od kremu wcześniejszego, więc sobie do niego przeleję. A resztę do jakiegoś może małego słoiczka jeszcze przeleję. Należy sobie podpisać i trzymamy po wystudzeniu w lodówce. Ja w tym celu wykorzystałam różne małe pojemniczki, które miałam w domu. Wy możecie skorzystać z normalnych małych słoiczków. Po wystygnięciu maść żywokostową przechowujemy w lodówce, aż do całkowitego wykorzystania. Maść żywokostowa na smalcu gęsim już zastygła. Wygląda tak. I możemy teraz już ją używać. Ja te małe opakowania rozdam swoim znajomym, swoim bliskim, żeby mogli sobie przy okazji jakiegoś bólu wypróbować, czy naprawdę maść działa. A myślę, że działa, bo ja już z niej korzystałam i naprawdę bardzo szybko pomaga. Podczas smarowania bolących miejsc bardzo dobrze dodać kilka kropel olejku miętowego. Będzie jeszcze lepsze działanie. Pamiętajcie tylko wtedy, żeby po wmasowaniu maści dobrze umyć ręce. Olejek miętowy należy do olejków, którymi nie można dotknąć twarzy, oczu czy błon śluzowych.
Taką maź stosujemy przy różnych bólach, bólach kręgosłupa, rwy kulszowej, bólach stawów, także stłuczeniach, zwichnięciach i skręceniach, a nawet gdy nas bolą na przykład żylaki.